Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich serdecznie. Bart Liesenborghs, doradca sadowniczy z Belgii i również producent czereśni, Robert Linkiewicz, Agosimex. Wraz z Bartem od 5 lat zajmujemy się czereśniami w Polsce i dzisiaj tutaj na tym spotkaniu chcielibyśmy się też podzielić z Państwem pewnymi spostrzeżeniami, jeśli chodzi o uprawę, o tekstowe. Dzień dobry. Jeśli Państwo pozwolą, też usiądę jak Pan Rafał, tak żeby nie zaspaniać się domu. So, my program today is saying something about the future of sweet cherries in Poland. Dzień dobry Państwu, chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów, jeśli chodzi o przyszłość uprawy czereśni w Polsce. W mojej opinii. So we have a small hour. I want to have it about two main subjects and two smaller subjects. Mamy niecałą godzinę, także skupię się na dwóch głównych pozycjach, przedmiotach. So the two main subjects are my experience of the last 5 years. Więc te dwa tematy główne to moje doświadczenie z ostatnich 5 lat w Polsce, jeśli chodzi o uprawę czereśni. So the first program, Robert, it's about my experience of the last 5 years here in Poland and during the last 5 years my consultancy in the cherries here. Then what we can do about the extension of the variety range, what's possible to grow here in Poland. Kolejny temat to możliwość rozszerzenia wachlarzu odmian takich, które by nadawały się do polskich warunków i uprawy w Polsce. Third thing is about quality extension, especially by other techniques as varieties like hydrocooling and extend bags. Kolejny temat to możliwości podwyższenia jakości owoców, szczególnie podzbiorczo, przez stosowanie składania owoców zimną wodą, technologią hydrocooling i przechowywanie w specjalnych wodach. And on the end, I want to say something shortly about the situation of little cherry virus in the world. I na końcu krótko powiem o sytuacji z wirusem drobnia czereśni w Europie. So what is my experience of the last 5 years? Jakie są moje doświadczenia z ostatnich 5 lat w Polsce, jeśli chodzi o uprawę czereśni? I have to be honest, it wasn't a very nice experience. There was a lot of failures of previously and returning problems in the most regions, and especially in low and wet situated parcels. Żeby być szczerym, muszę przyznać, że niestety w ciągu tych 5 lat nie było zbyt dużych sukcesów, jeśli chodzi o uprawę czereśni, o produktywność, o planowanie, szczególnie na stanowiskach niedostosowanych do uprawy czereśni zimnych i mokrych. Even with the most growers' investment in new fields with new varieties, new dwarfing rootstocks and other technical specifics like prunings, tree developments haven't changed this negative trend. Nawet ci sadownicy, którzy założyli nowe kwatery z nowych odmian na podkładkach karłowych, nowej technologii, niestety też nie udało im się osiągnąć pełnego sukcesu. So the main causes are for me climate, it's very special here, but also the wrong choice of cherry varieties in Poland. Jeśli chodzi o przyczyny tych niepowodzeń, to na pewno na pierwszej pozycji jest to klimat, natomiast również w niektórych przypadkach są to źle dobrane odmiany. You know better than me that the climate in Poland is much more extreme than in the west, than in the regions where... Wiecie Państwo lepiej ode mnie, że klimat w Polsce jest bardziej surowy, skrajny niż na zachodzie. I have seen severe winters with frost damage on the flower buds and on the vascular bundles during the last 4 years in the 5 years I was here. W ciągu tych 4-5 lat właściwie po każdej zimie widziałem uszkodzenia i pąków kwiatowych i wiązek przewodzących na roślinach. There is also a sudden transition from winter to spring with high air temperatures but with cold soil temperatures in spring with food due lag and nutrition during the most needy flowering period. Również specyficzna sytuacja, gdzie błyskawicznie kończy się zima i nadchodzi ciepłe, gorące powietrze, wysokie temperatury, natomiast gleba jest jeszcze nienagrzana, jest zimna
niska temperatura panuje w glebie, przez co nie są pobierane, czy bardzo dużo są pobierane składniki pokarmowe. 2013 was an exception, but mostly I've seen here also strong spring frost with flower damage and an explosion of Pseudomonas infection in the fields. 2013 rok to był wyjątek, ale zazwyczaj również w Polsce występują przymrozki wiosenne, więc spora część klonu jest niszczona właśnie przez niskie temperatury w ciągu kwitnienia, ale również przez te przymrozki w kwitnienie mamy silne infekcje rakiem bakteryjnym. One big problem for me is the dry shed plant management, the pollen quality and activity of the bees disadvantage resulting in poor pollination and fertilization, especially on cross-pollinators like Regina and Cordia. Is the main reason why it is unsuccessful here. Uważam również, że szczególnie na takich odmianach jak Cordia, Regina, obcopylnych, niemały wpływ na brak dobrego polowania mają suche wiatry, które szczególnie tutaj w centralnej Polsce, które obniżają jakość pyłku i obniżają aktywność owadów zapalających. No, przez to jest słabsze zapalenie i mniejsze polowanie. Strongly fluctuated soil moisture conditions are from one extremely side floods during the last 2 years to drought, which among other things causes growth shocks and fruit rot. Bardzo zmienne warunki panujące w glebie, czyli jakość gleby. No w Polsce jest to bardzo zróżnicowane, począwszy od bardzo lekkich gleb piaszczystych poprzez ciężkie, nieprzepuszczalne gleby, przez co te zmiany następują bardzo szybko w glebie, albo mamy podtopienia, tak jak mieliśmy to przez ostatnie 2 lata, albo susza. No i to ma bezpośredni wpływ również na kondycje drzew. Drzewa są w stresie, w szoku. To powoduje również opadanie, na przykład opadanie zadań. And the last thing is something that we everywhere have. It's a lot of damage about rainfall during the harvest period, and certainly because the rain covering systems don't exist already in Poland. Kolejny element to oczywiście opady deszczu w okresie zbioru. Mało jeszcze w Polsce jest sadów czereśniowych zabezpieczonych przed deszczem, więc no, każdego roku bądź na początku, bądź pod koniec okresu zbioru owoców czereśni występują opady i część plonu jest niszczona. So it's a pity thing, this extremely weather condition, but we cannot do anything about it. So the only thing where we have to look about is choosing other varieties. Till now, I think that we are choosing wrong varieties. Szkoda, ale no niestety z klimatem nic nie możemy zrobić, nie mamy wpływu. Natomiast jeśli chodzi o dobór odmian, możemy tutaj o tym dyskutować, mówić i zmieniać i dobierać odmiany pod kątem stanowiska czy klimatu. Mostly we have chosen varieties that were preferred by the market and not by the grower. Więc jeśli chodzi o dobór odmian, jakie błędy popełniamy przy wyborze odmian, to zazwyczaj sugerujemy się rynkiem i tym, co rynek od nas oczekuje. Secondly, we didn't have checked really the So secondly, firstly I've told you we have chosen varieties that were interesting for the market, like Cordia, Regina, big size variety. And secondly, we have chosen here varieties that were grown all over the world, but it's not the same growing condition as we see in the other regions. Zazwyczaj wybieramy te odmiany, na które jest popyt na rynku, no tak jak Cordia, Regina, są to bardzo popularne odmiany. Ale również sadzimy odmiany, które pochodzą z różnych regionów świata i nie zawsze mogą one tutaj u nas dobrze egzystować. When we check it correctly, we have to be honest that the most sweet cherry production regions in the world are always located briefly at seas, oceans, or higher, less frost-sensitive locations. Aby być szczerym, powiem, że większość regionów czereśniowych na świecie jest zlokalizowanych gdzieś blisko oceanów, mórz, tam gdzie jest łagodniejszy klimat. Internet is a very nice thing that we can use,
but the mistake of the new generation is that we go too quickly to a copy-paste story. We just take information from the other side of the world and we think that we can do it here with the same results. Więc jednym z popełnianych błędów przy doborze odmian jest to, że właśnie szybko coś pochłaniamy, jakąś wiedzę, jakieś informacje na temat odmian i próbujemy to szybko kopiować na nasz grunt. So we have chosen for mostly cross-pollinators because the market is asking them, but they were not shipped for these conditions. Więc wybieramy najczęściej odmiany obcopylne, bo na te jest właśnie największy popyt na rynku, ale niestety nie zawsze one się sprawdzają w naszym klimacie i nie zawsze komuś. So my conclusions. Jeśli chodzi o wnioski dotyczące odmian. We cannot continue on with exploitations of cherries in unsuitable land or unsuitable climate regions. Nie zakładajmy sadów czereśniowych na stanowiskach niesprzyjających uprawie czereśni, na stanowiskach niedostosowanych do uprawy czereśni. When we have checked here the maps and the orchards, then we have find that there are a lot of orchards were low-lying plots with disturbing layers. It's typical of the regions here in. Jeśli byśmy sprawdzili teraz, prześwietlili, spojrzeli na mapę, gdzie są posadzone sady czereśniowe, wiele z nich właśnie jest posadzonych niestety na takich stanowiskach niesprzyjających uprawie czereśni, na glebach cięższych, nieprzepuszczalnych i to powoduje problemy. If you're situated in a suitable land and suitable regions, then still you have to choose for suitable varieties for this continental climate. Jeśli mamy dobre stanowisko, dobry teren sprzyjający uprawie czereśni, możemy wciąż sięgnąć po te odmiany popularne, na które jest popyt w naszym regionie. And the third thing, it's not like with top fruit apples and pears. With sweet cherries, for especially, we have to maximize the numbers of pollinators in the orchard. No i kolejna rzecz to oczywiście zapylanie, zapylacze, to o czym była mowa wcześniej, były pytania, więc czereśnie są szczególnie wymagające, jeśli chodzi o zapylanie, nie tak jak inne gatunki ziarnkowe, jabłonie, grusze, więc w przypadku czereśni musimy duży nacisk położyć właśnie na zapylanie. And the only thing to minimize the risk of rain damage or cracking is to create a certain picking time spread. And so a long period, if you have some weeks, a lot of rainfall, then you still can pick the other. No, jeśli chodzi o uniknięcie jakichś olbrzymich strat spowodowanych opadami, pękaniem, sięgajmy po takie odmiany, które nam zapewnią długi ten okres zbiorczy, długie okno zbiorcze, tak, żebyśmy mogli przynajmniej część owoców zebrać i sprzedać. So what about the extension of the variety range? Teraz jeśli chodzi o odmiany, nowe odmiany i rozszerzenie wachlarza odmian. Modern cherry growing production is always based on this consistent variety assortment, Lapenscordia, Regina and Sweetheart. Nowoczesne sady czereśniowe bazują wciąż na takich podstawowych odmianach jak Lapin, Scordia, Regina i Sweetheart. Recently we have received some new varieties benefited the harvest certainly, so we can come earlier and later with some varieties. W ostatnim czasie pojawiło się sporo nowych odmian, zarówno wczesnych, jak i późnych, właśnie po to, żeby maksymalnie rozciągnąć w czasie zbiór. But we have to look forward. That's the reason why I want to speak today about new breedings, new selections that are coming on the market. Dlatego dzisiaj właśnie będę mówił o tych odmianach, które nadchodzą, czy niebawem wejdą na rynek. But the question is that for the research station, I think here to receive more information about these varieties, if they can have an added value for the Polish cherry growers. Natomiast pytanie jest, czy te odmiany sprawdzą się w naszych polskich warunkach i tutaj myślę, że dużo też pracy będzie miał nasz Instytut Ogrodnictwa, żeby to sprawdzić. Our experience is that we don't receive so much interesting varieties, so we are more concentrated or develop the quality of the cherries with existing varieties like Cordia and Regina. So with these new culling techniques, we can launch the storage period with 6 weeks. So we have to think about both. The varieties we can
add on the list and to create more storage capacities of the product. Ponieważ wciąż mamy niedostatek tych nowych odmian, dobrych, produktywnych odmian, szczególnie późnych odmian, coraz więcej się mówi o technologii takiej przechowywania owoców po zbiorze, dzięki czemu moglibyśmy sprzedawać czereśnie do 6 tygodni po zbiorze ostatnich odmian. So we receive from everywhere in the world a lot of information. I want to concentrate myself on the next 15 minutes about the experience of the last summer in 2013. Więc z całego świata napływa wiele informacji na temat tych odmian, ale również i tych technik. Natomiast ja w tej chwili przedstawię Państwu moje doświadczenia z ostatniego sezonu 2013. When we look to breeding programs that exist in the world, then they are looking for, you see these four main subjects, they are always looking for big size cherry varieties, 30 plus. Jeśli spojrzymy na programy hodowlane czereśni, które w tej chwili się odbywają na świecie, to najważniejsze zagadnienia i aspekty, nad którymi hodowcy się skupiają, to oczywiście wielkość owoców i mówi się w tej chwili tylko o rozmiarze 30+. So automatically when you want to find varieties on 30 plus, you arrive always on cross-pollinators, and that's a difficult thing for the pollen grower. Jeśli mówimy o takim rozmiarze owoców, no to niestety, ale są to głównie czy tylko odmiany obcopylne, które akurat w naszym polskim klimacie no niestety no, tak się nie sprawdzają. So we are only interested in the future on big varieties, but on self-fertile varieties, not on cross-pollinators. Hodowcy skupiają się głównie na odmianach samopylnych w tych pracach hodowlanych. And something that will be more and more important in the future, this is the sensibility for diseases. Również w tych najważniejszych zagadnieniach, nad którymi się skupiają hodowcy, to jest ten zbiór, czyli albo odmiany bardzo wczesne, albo późne, oraz wrażliwość na choroby, szczególnie tutaj, jak widzimy, Pseudomonas rak bakteryjny, ale również i brunatozny. So that's the one thing that will be very important here, because you have a very sensitive region for Pseudomonas, because this frost that you have. Dla nas w Polsce to jest bardzo ważne, ponieważ no, te warunki klimatyczne, które mamy, sprzyjają właśnie występowaniu tych chorób, szczególnie raka bakteryjna. So these are the main interest in the world breeding programs. So there is less attention for the other three things, and they are more important for these reasons. This is the frost sensibility of the variety. This is the storage capabilities that we can go longer on the market. And also shelf life. There are a lot of new varieties, but without a shelf life. Aspekty, nad którymi hodowcy troszkę mniej się skupiają, to jest wrażliwość na mróz, zdolności przechowalnicze, no i shelf life, czyli ta trwałość owoców w obrocie pozbiorczym. So, and a sweet cherry stays a sweet cherry, so there will never come a variety that will be 100% resistant for cracking. So that's the reason why the breeding programs say sweet cherries will be something under rain covering systems. Właściwie nie ma możliwości, żeby powstały czy zostały wyhodowane odmiany czereśni odporne na pękanie, więc hodowcy na tym się nie skupiają przy pracach hodowlanych. So what will we receive in the future? The first program, it's a very interesting program, is situated in the USA, in Oregon. They go for thick varieties, low cracking sensibility, but the most important thing is tasty varieties. But when I see to the most breeding programs, they have interesting looking varieties, but the taste is going downwards, especially the sugar level is going downwards. And if you want to cover a cherry orchard, then you have to look for the potency of sugars, because you lose automatically 4 or 5% of Brix under rain covering. Więc jeśli chodzi o te programy hodowlane, jest ich kilka w tej chwili, które równolegle się odbywają na świecie i jeden z nich to jest w USA, w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon. Tam prace przebiegają nad odmianami o grubych owocach, smacznych. To jest charakterystyczne, ponieważ
to, co obserwujemy w tej chwili, większość nowych odmian, niestety nie są to zbyt smaczne owoce albo szybko tracą smak. Tutaj te odmiany, które będą pochodziły właśnie z tych programów hodowlanych amerykańskich, są bardzo smaczne. So these are the three most interesting varieties they have selected. Is the pearl program you see, black pearl, the burgundy pearl, and the ebony pearl. Te trzy odmiany, które widzimy poniżej, to są odmiany, na którymi się skupiają hodowcy właśnie w Stanach i będą one wprowadzane do programu. So we follow something up in the Oregon, but we are also looking at what you are doing in Scandinavia. Również obserwujemy, co i w Polsce się dzieje i jakie prace przebiegają w Skierniewicach w Instytucie Ogrodnictwa. So especially because the other varieties we know also, but the new varieties are coming from Ukraine. There is something maybe interesting against frost resistance, but what we see that they are still now too small and not so productive as we thought. Więc głównie te odmiany ukraińskie, które są testowane w naszym instytucie, być może tutaj zaletami, czy na pewno zaletami ich jest wysoka odporność na mróz, natomiast jeśli chodzi już o jakość owoców, czy o smak, już tutaj nie mają tak dużo zalet. A breeding program that's interesting for us, that's in Italy, in Bologna. There they go for soil fertile and big cherry varieties. These are the two main subjects there. Ciekawym programem hodowlanym jest program włoski w Bolonii. Tam hodowcy pracują nad samopylnymi odmianami o dużych owocach. And for me the most important one is the Grey Star. I think it will be a main variety in Europe. Dla mnie najważniejszą odmianą tutaj jest Grey Star i myślę, że będzie to główna odmiana, głównie uprawiana w Europie niebawem. And you see also programs in France, Czechia, in Germany. Widzimy kolejne tutaj programy, które przebiegają w tej chwili. Okay, so the last one is the UK. Why I want to say something about the UK? Ostatni program hodowlany to jest angielski, o którym chcę powiedzieć. The problem will be that's with apples, with pears, for all species, that the public program will be smaller and smaller, so you're not sure that the varieties will be available for the fruit growers. So there are more and more private breeding programs in the world, and this is one example of this. East Malling breeding program is taken over by a group, Univac is well known here, and AGN is United Nursery Group in the world. To, co obserwujemy, to powstaje w Europie coraz więcej takich podmiotów, które się łączą, po prostu instytuty, stacje badawcze ze szkółkami, czy z firmami handlowymi, tak jak tutaj właśnie East Malling jest taki program prowadzony przy współpracy szkółek i firmy Univac. So what do we have? You see here everything is based want to be based on these four varieties: Cordia, Labens, Regina and Sweetheart. Widzimy cały tutaj to okno zbiorcze i układ odmian opiera się wciąż na tych czterech podstawowych, głównych odmianach. And these right here all in general well known by the supermarkets. Te odmiany generalnie są dobrze znane przez supermarkety. But we all know, I've heard the question just before I started here, that Cordia and Regina are interesting variety when you have it picked, but you have to grow them first. So it's always a problem to grow Cordia and Regina. Natomiast wiemy doskonale, i tu pytanie też padło przed moim wystąpieniem, Cordia i Regina pozostawia wiele do życzenia, to planowanie tych odmian w Polsce. So we have to add a lot of varieties. So I have to explain. Powinniśmy szukać kolejnych odmian i nowych rozwiązań. So we have added something in the early season, a big Robert and the Merchant. Mamy dwie pozycje wcześnie, wczesne odmiany Big Burlat i Merchant. And for the rest we have added a lot of pollinators. We cannot miss this variety as pollinator. Następne odmiany poniżej to są głównie zapylacze. So you see that this yellow one, the Summit Canada Giant and the Schneider, we have planted specially to pollinate the Cordia.
and the green ones, the Sylvia, the Karina, and later on there will come a third one, especially for the Regina. Więc jeśli spojrzymy poniżej te odmiany Summit i Schneidera z żółtymi strzałkami powinny być sadzone jako zapylarz dla Cordi, Sylwia, Karina, Sweetheart dla Reginy. So what we have added the last year, we see to the co nam przybyło, jakie odmiany nowe przybyły w ciągu ostatnich lat? We're looking to the lightly blue one, the purple one will come later, the new varieties. So you see these early varieties, sweet earlies, Belize, Samba, Corvic, Satin. Widzimy te odmiany w takim jasno-niebieskim kolorze, to są te wczesne, nowe odmiany. A variety that's coming from Australia is the Simoni. It's a look-alike of the Lapins. It's from the same program. Odmiana z Australii, podobna do Lapinsa. Widzimy tam pod spodem pod Lapinsem Simoni. And another interesting variety is Skena, but you cannot grow it without a rain covering. Bardzo interesującą odmianą jest Skina, ale obowiązkowo musi być zabezpieczona przed deszczem. So what's coming supplementary on the list of varieties that we have to follow? An early variety from France is Poidel. I want to say something about this variety. Kolejną, najnowszą odmianą, wczesną odmianą francuską jest Poidel. Next one is Folfer. Folfer. So it's between Merchant and Vanda. Next one is Carmen from the UK. Następna to Carmen z Anglii. This is the most important one, the Grey Star. Kolejna, czyli najważniejsza, Grey Star. It will be really a star. Then we have also Hertford. Następnie Hertford. And on the end, Rubin. I na końcu Rubin. Because it's very interesting. It's a lookalike we know already in the past. Corvic. Corvic is a lookalike of Cordia. The Rubin is a lookalike of Regina. So it's interesting to... Rubin jest bardzo interesującą odmianą, ponieważ jest bardzo podobny do Reginy. Wiemy już z doświadczenia, tak jak w przypadku Cordi, mamy Corvic, bardzo podobny do Cordi, a tutaj Rubin do Reginy. So another variety is Penny. I kolejna odmiana to Penny. So I want to say something shortly about this variety of the trials of this year. Sweet early, giving a moderated crop, a nice fruit weight. Odmianach doświadczenia z ostatniego sezonu, jeśli chodzi o planowanie. And a Brix of 15.4. The Brix will be very important. Something below 15% isn't interesting. Jeśli chodzi o odmianę Sweet Early, umiarkowanie planuje, masa owoców jak widzimy i zawartość cukru też na dobrym poziomie. Belize, early, very productive, not so sensitive for frost, good firmness, good shelf life, but the sugar level will be too low. Belize, wczesna odmiana, bardzo owoce, bardzo jędrne, dobra to trwałość pozbiorcza, shelf life, natomiast niska zawartość cukru. Poidel. Poidel. Another variety, very nice cherry. It's a thick fruit. It has an excellent firmness because this is mostly a problem with early seasons. Bardzo duże owoce i jędrne, co tutaj jest bardzo ważne, bo szczególnie w przypadku wczesnych odmian zazwyczaj jest problem z tym parametrem. But it has a short storage duration, but it's not a problem for an early variety. Można krótko ją przechowywać, ale w tym przypadku, w przypadku wczesnych odmian nie zależy nam na tym. Fulfer, thick fruits, dark, because and I've seen 30 minutes ago all the pictures is lightly red colored cherries. It's maybe interesting because you don't wait so long before they crack, but the market is not interested in lightly red colored cherries. They have to be yellow or dark red. Wolfer daje grube, ciemne, czarne owoce i to jest bardzo interesujące, bardzo ważny czynnik, ponieważ z tego co zauważyłem wcześniej, we wcześniejszej prezentacji, w badaniach w Instytucie w Skierniewicach jest wiele odmian o owocach jasnych, czy jasno-czerwonych. Natomiast być może jest to związane z tym, że
zbieramy owoce troszkę za wcześnie z obawy o opady i o uszkodzenia. Natomiast na rynku generalnie ukształtowały się, czy jest popyt na odmiany ciemne, czarne bądź jasne. So these were the early varieties. Now I want to go to the middle early season varieties. The first one is Samba. Odmiany już średnio wczesne to jest Samba. Samba is an interesting variety when you look to all the information, to all the pictures you've sent, but it's very, very, very sensitive for frost. So we will not continue with this variety. It's impossible to grow in Belgium, so it will be Jeśli spojrzymy na informacje, na opracowania, to o Sambie jest dużo pozytywnych informacji. Jest to ciekawa odmiana, natomiast jest bardzo wrażliwa na mróz. Secondly, this is a tree that don't develop easily, so you have to prune it back, so you need minusly 2 years more to create volume on a Samba than another tree. So you lose a lot of production, and the last 3 years we haven't picked because of spring and winter frost. Kolejną wadą tej odmiany jest to, że drzewa słabo się rozgałęziają, słabo rosną, więc trzeba intensywnie ciąć, tak żeby korona się zamieściła, żeby można było osiągnąć jakiś plon. Carmen is a promising variety, but without rain covering, impossible. Carmen obiecująca odmiana, ale bez okryw niemożliwa uprawa. So, don't want to continue about Samba. It was important, but it isn't anymore. Nie będę kontynuował o Sambie, nie jest to interesująca odmiana. So Vanda, it's a variety that I've heard more and more here in Poland. Vanda jest odmianą, o której wiemy coraz więcej. W Polsce jest już znaną odmianą. And it's very productive. It's not so firm, but interesting for the storage capacities we've seen. We can store it 4 weeks without losing the firmness. It's interesting. Odmiana bardzo plemna, bardzo produktywna. Owoce może nie są zbyt jędrne, natomiast z powodzeniem można je przechowywać nawet przez 4 tygodnie bez większych strat. But the size is a little bit too small. It's maybe not so important here. Firstly, you want to be sure that you have cherries. No niestety wielkość, owoce są troszkę za drobne, ale w naszym przypadku w Polsce dla nas najważniejsze jest to, żeby jednak mieć ten plon. So the next thing is the Grey Star. These may receive from me the golden medal of sweet cherries. No i ten Grey Star, o którym Bart tutaj tak dobrze się wypowiada, dla mnie jest to odmiana, której daje złoty medal. It's a beautiful, dark, glossy cherry with not really a firm cherry. It's typical when it's coming from the toad. Piękne, ciemne, lśniące owoce. It's a self-pollinator and it's a good pollinator for other varieties. Jest to odmiana samopylna i jest bardzo dobrym zapalaczem dla innych odmian. So this is a successfully, productively variety. You've missed one slide, I've seen. I want to say something more about Grey Star. So it's a varieties coming from Bologna, from Italy. Parę słów jeszcze o Grey Star. Grey Star pochodzi z Włoch, z Bolonii. It's a crossing of a burla with a free pollination. They don't know what the krzyżówka, burlat z wolnym zapyleniu, z jakąś odmianą. It has a good taste, a good fruit size. Bardzo dobry smak, duże owoce. And if you want to do something with Corvic, the look-alike of Cordia, then you have a good pollinator. Grey Star is a self-pollinated. It's also a good pollinator, like for varieties like a Corvic. No i tak jak wspomniałem wcześniej, Grey Star jest dobrym zapalaczem dla innych odmian, tak jak Corvic. And it's the Italian variety with the most crack resistance that they have breed. Niestety jest wrażliwa na pękanie. Miss again something. The Corvic, we have seen it. Okay, so we have seen a difference between the early Corvic and the Corvic. In the beginning we thought it's the same variety, but it isn't.
Jeśli chodzi o odmiany Korwik, zauważyliśmy różnicę między odmianą Early Korwik i Korwik. So you see the Korvik, what's interesting of the Korvik, it's a lookalike of Cordia. Korwik jest bardzo podobny do Kordi. In regions where Cordia and it grows, where Cordia is difficult to grow, you can plant Korvik because it's a lookalike. The market will not recognize it, the customer will not recognize it. Więc w regionach czy na stanowiskach, gdzie nie możemy uprawiać korwik, nie ma takich warunków, korwik można tam sadzić i można go sprzedawać jako odmiana podobna do korwik. So it's a very easy tree. It's very productive. Bardzo produktywne drzewo, bardzo dobrze się prowadzi. Quality, it don't crack so easily as Cordia, but it's a little bit smaller. And owoce nie pękają tak łatwo jak Cordia, ale są nieco drobniejsze od Cordii. So the difference is with the early Korvik during the last 3 seasons that we have seen that you're 3-4 days early with the early Korvik and is also a little bit more productive. Więc jeśli chodzi o różnicę między wczesny Korwik a ten podstawowa odmiana, to jest to ten early Korwik jest 3-4 dni wcześniej przed Korwikiem podstawowym i yeah, that's not a big difference. The difference with Cordia, it's a little bit softer, a little bit smaller, but you have a Cordia look-alike. Next thing is Southern. The problem is we receive a lot of positive information of Southern, but till now we haven't seen it in the research stage. Kolejną odmianą nową jest Satin. Pojawiło się dużo informacji na temat tej odmiany, natomiast nie są kontynuowane badania w stacjach badawczych. It's a very firm cherry, but the production is not as they promised it. And then we think because the production is lower, that the size will be better. But with this low production, we still have 2 small cherries. Owoce są bardzo jędrne, a niestety produktywność jest niska. Myśleliśmy, że przez to, że jest niska produktywność, to będą duże owoce, ale niestety tak nie jest. Okazało się, że owoce są też drobne, więc nie jest to... The second, for me, important problem is we don't know why. That's the only variety that gives a normally quickly fruit drop, early fruit drop. Również owoce bardzo wcześnie, zawiązki po kwitnieniu bardzo szybko opadają. Then we go to Hereford, when it's coming from the UK region. Hereford pochodzi z Anglii. It's interesting, it's productive, it's tasty, always when it's coming from owoce there. smaczne, odmiana plenna. But it's small. Is it such a problem with this size? You have a productive, you have a good tasty and a good firm cherry. Natomiast owoce są nieco drobne. The next one, Penny, also from the UK, from the old program. Penny również z Anglii, z tego programu hodowlanego. Interesting, this was one of the first resistant varieties for cancer. Tutaj chyba jest błąd w tłumaczeniu, jest to jedna. Więc jest to odmiana, pierwsza odmiana odporna na rak. But make a grass without rain protection, you cannot grow it. And the next bez one, okryw, bez zabezpieczeń przed deszczem nie da się uprawiać. Następna to Rubin. Next one is Reuben. It's the same question as the Korvik. It's a look-alike of the Regina. It's a good pollinator for the Regina. You can combine it and you can pick it practically the same basket as the Regina. Rubin jest bardzo produktywną odmianą, bardzo podobną do Reginy, więc możemy ją nawet zrywać równolegle z Reginą i do jednego koszyka. Yeah, but because he's so productive, he's smaller, he's a little bit of softer, and he's not so dark in color. Przez to, że jest tak produktywna, owoce są nieco drobniejsze od Reginy i są troszkę mniej jędrne niż Regina. So here you see a picture of Rubens. Tu mamy zdjęcie dany Rubin. And then I want to say something about the future. No i teraz parę słów o przyszłości. There is a very interesting program in Germany. It's a near region to you. Jest bardzo ciekawy program hodowlany w Niemczech. Reading program from Dr. Schwarzel in Germany. Prowadzi ten program dr Schwarzel. And some of these varieties are selected by a group. It's called the G4 group.
Niektóre odmiany właśnie w tym programie są prowadzone przez taką grupę nazwaną G4. We haven't seen a lot of results till now, but what we have seen are promising. There is something interesting here. Niestety mało jeszcze jest informacji w ogóle o tych odmianach czy publikacji, ale zapowiedzi są bardzo obiecujące. But the problem for the general grower is it will arrive in a club. No i prawdopodobnie będą to odmiany klubowe. So what's the reason? Because it will be interesting if it is so successful as it is promised. You see that these are the three main problems for the region here. Więc nawet jeśli powiedzmy nie będą te wyniki bardzo zadowalające, ale wiadomo już, że w przypadku naszego klimatu tutaj pewne cechy są bardzo interesujące. So you see it's less crack sensitive, it's less frost sensitive and is resistant for są to odmiany o niskiej wrażliwości na pękanie, odporne, czy w miarę odporne na mróz i odporne na raka bakteryjnego. So these are the four varieties: Harriet, Emma, Lena, and Louise. And it's mostly the Louise where they're always speaking about. Te odmiany to Henriette, Emma, Lena i Louise. I szczególnie na tej odmianie Louise też się skupić. So we go quickly. This Harriet, you see it's a big cherry, 30 millimeters, 30 grams. It's dark fruit. It's moderated firm, and it has this resistance for frost, Pseudomonas, and it's a little bit earlier than Cordia. Więc jeśli chodzi o Henriette, widzimy dużo owoce, ciemne, mniej wrażliwe na mróz czy na przymrozki, odporne na raka bakteryjnego i zbiór jest kilka dni przed Cordią. The next one, Emma. Emma. It's a little bit smaller. Nieco drobniejsze. It's darker. And this one ciemniejsze owoce. Is 1 week later than Cordia. Natomiast tydzień po Cordii są zbierane. It's important because when you come in the week of Cordia, there is Cordia. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli mamy odmianę, kiedy wychodzi Cordia, to wtedy jest dużo woda. For me, this variety is more interesting as the first one because it's a little bit later, it's darker and it's more productive. Dla mnie ta odmiana jest nawet bardziej interesująca niż pierwsza, ponieważ jest po Cordii, jest ciemna. Third one is Lena. Trzecia to Lena. It's very typical fruit. It is dark, but it has a very long fruit stem, 7 centimeters. Szczególna odmiana, ciemne owoce daje, ale bardzo długie szypułki. It's a little bit smaller, but that's not a big problem there. Nieco drobniejsze, ale nie jest to problem. This is a variety 1 week later than Regina. This is something we are following up because we have to be honest. The varieties we have now later than Regina are not so interesting for the market. Like the sweet artists, they don't like it. Natomiast to, co jest bardzo istotne w przypadku tej odmiany, to zbiór 7 dni po Reginie, czyli wtedy, kiedy mamy właśnie lukę i poszukujemy takich odmian, które byłyby zbierane po Reginie. Okay, then the last one. I ostatnia. The Louise. What's interesting of these varieties, all the things are the same. It's also a little bit later than Regina, but this has a lightly red-colored fruit flesh. Tutaj mamy lekko czerwony miąższ owoców. Pozostałe cechy takie jak w przypadku poprzednich. Okay. Shortly about the varieties of Univec. It's a little bit too early, but I promised Robert to say something about this o new tych program. nowych odmian, na których właśnie pracują hodowcy w Anglii z Univegiem. You see 247, but the numbers are not so important. It's a crossing of Colney and Sunburst. The people, they know Colney, then it's a nice big cherry, but they know Sunburst, then they know that it's very sensitive for cracking. Ładne, grube, ciemne owoce, słodkie, natomiast tutaj akurat krzyżówka z tą odmianą Sunburst powoduje, że są wrażliwe na pękanie. It's a beautiful cherry with a lot of sugars in. Bardzo piękne owoce z dużą zawartością cukru. And go to the next one. Okay.
Next one is a crossing of Colney with Van. Następna odmiana to krzyżówka odmian Van i Colney. It's very productive. It's not sensitive for not so sensitive as pink trust. It's a little bit smaller, but also nice sugars. Around 20%. Nie jest zbyt wrażliwa na przyrostki wiosenne z dużą zawartością cukru. And then the last one, I ostatnia. Also Colney with Stark Hardy Giant. A lot of crossings there are made with Stark Hardy Giant. Krzyżówka Colney i Stark Hardy Giant. Wiele właśnie krzyżówek jest z tą odmianą. But they will not continue with this variety because the taste is not successful. Prace z tą odmianą nie są kontynuowane ze względu na niskie walory smakowe. So just shortly for the next subject. Krótko natomiast na temat następnego punktu prezentacji. So we can do something about quality extension by hydrocooling and use of extend bags. Mamy już doświadczenia, jeśli chodzi o traktowanie owoców po zbiorze. The reason of interest is not only the techniques, but still no, we cannot find a better variety than Regina Anacordia for the market and a better variety. Główną przyczyną stosowania tych technologii pozbiorczych jest to, że nie mamy późnych odmian wychodzących po Reginie, więc staramy się przetrzymać jak najdłużej te odmiany, które... And secondly, we are producing more and more for supermarkets. They are demanding more quality control of switch. Po drugie, produkujemy coraz więcej i więcej w Europie dla supermarketów, a te żądają od nas coraz większej jakości owoców. So interesting is when you can control these techniques well, you can prefer certain varieties to 6 weeks without a lot of loss. That's the reason why we don't continue with sweetheart and staccato. We are not interested in staccato. Jeśli te technologie przechowywania i traktowania pozbiorczego opanujemy i będziemy mogli przechowywać owoce czereśnie do 6 tygodni po zbiorze, to być może nie będzie potrzeby szukania innych nowych. So I'm maybe a little bit too early with this subject because firstly you want to grow cherries and then you want to store them. Może tutaj troszkę za wcześnie, jeśli chodzi o tą tematykę. Wiadomo, w Polsce najważniejsze jest to, żeby w tej chwili opanować produkcję i żebyśmy mieli plony, ale kilka słów na temat tych tekstów. So the principle is to cool down the fruit stone temperatures as soon as possible, but important is that you do it so quickly as possible after harvest. So the limit is about 2-3 hours. So Podstawową zasadą schładzania czereśni zimną wodą jest to, żeby wykonać ten zabieg bezpośrednio jak najszybciej po zbiorze, czyli do 2-3 godzin po zbiorze owoce są traktowane zimną wodą. So we don't cool with cold air, we cool with cold water. Nie schładzamy zimnym powietrzem, a zimną wodą. And mostly it's a douching system, not a dumpling system. I zazwyczaj jest to po prostu zrażanie czy spryskiwanie owoców tą wodą. The negative experience we have seen in the trials we've done, that we have to avoid the high pressure of water because you have easily damage of Jeśli chodzi o tą technikę, to musimy uważać na to, żeby nie uszkodzić owoców w silnym strumieniu wody. Especially on soft varieties like a cement, yellow variety, odmian o miękkich owocach. So what we have changed since last year. At the beginning we have followed the same system as they have used in the rest of the world, especially in Chile and the south of America. We have seen when we put up a little bit of temperature from 1 degree till 2, 3, 4, 5 degrees. We go higher now with 5 degrees. But then we have to do the action longer, not 5 minutes, but 10, 15 minutes. Then we have less pitting and a better starching quality on the end. Więc, aby uniknąć tych uszkodzeń spowodowanych takim silnym strumieniem zimnej wody, zwiększamy temperaturę wody z 2 stopni do 4-5 stopni. Traktujemy je troszkę dłużej tą zimną wodą, dzięki czemu mamy dobry efekt tego zabiegu bez uszkodzeń. So we see
in our regions, a lot of investment of hydrocooler installations coming up in the big cherry farms. Więc w Europie powstaje coraz więcej takich właśnie urządzeń, takich maszyn do tej techniki hydrocooling. So I want to end with this slide. I don't know exactly what's the situation here in Poland, but we are really afraid for little cherry virus in our region. And it's not only in our... Ostatni slajd to, o czym chcę powiedzieć, to wirus drobienia czereśni. Nie wiem dokładnie, jaka jest sytuacja tutaj w Polsce, we wszystkich sadach, natomiast w Europie coraz większy problem zaczyna się robić z tą chorobą. We don't have a protection system already in Europe, right? But they will work on it. On the end of the season, there will be protection systems like you have with plums, with chaka, like this. Więc póki co nie mamy jeszcze wypracowanych tego systemu zwalczania czy profilaktyki w przypadku tej choroby, ale pod koniec sezonu ma się taki pojawić. So the little cherry virus is a little bit comparing the fire blight you have on top fruit. Możemy trochę porównać ten wirus z zarazą ogniową, jaka występuje w gatunkach ziarnkowych. The difference is fire blight is a bacterium and you see it directly, so automatically the action comes automatically by the government and the grower. Zaraza ogniowa jest bakterią, więc bardzo szybko widzimy te efekty porażenia przez tego patogena. But the virus you cannot discover in all varieties. There's a reason why the most growers they don't come in action. We've seen it only on Regina, because it's only when they lose the fruit that they do an action. Natomiast ten wirusy, czy szczególnie ten wirus jest specyficzny, nie na wszystkich odmianach możemy go zauważyć, diagnozować i szczególnie w przypadku odmiany Regina, jeśli mamy słabe planowanie i owoce są zrzucane, często jest właśnie przyczyną jest ten wirus. So I just want to advise that you give more attention in the future about this disease, because there are a lot of hectares in the world that will be digged out in these years. In America we've seen hundreds of hectares will be digged out. We have checked our trees last year by the government, and it's honest what I say here, 30% of all orchards are infected in Belgium by this virus. Więc chciałbym na koniec tutaj polecić Państwu, żebyście zwrócili większą uwagę właśnie w swoich sadach czereśniowych na ten problem, na całą chorobę, tak żeby wcześniej reagować. W Belgii ostatnio były przetestowane, sprawdzone, zbadane stare sady czereśniowe i okazało się, że 30% tych sadów czereśniowych jest porażonych przez tego wirusa drobienia czereśni. That was the end of my story. Thank you very much for your attention. Dziękuję bardzo za uwagę. Czasu nie ma. To nie wiem, jeśli są jakieś pytania, to teraz, czy gdzieś w kularach? Teraz tworzenie powodzenia takie i 3 godziny, jak do rano zaczyna rwać i sobie go na swoich piwocie do czereśnia dopłodnić i on na czereśnię. Nie, ten trwa kilka minut, czyli te owoce są zraszane przez kilka minut, tylko po to, żeby właśnie je zabezpieczyć przed szybką stratą jakości. Tak? Czyli to nie jest cały czas zanurzane w wodzie, tylko przechodzi przez taki tunel, w którym są owoce zraszane i dalej normalnie można je przechowywać i sprzedać. Bardzo dziękujemy i ostatni wykład. Dziękuję bardzo.